Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 4. odcinek naszej przygody z grą Mass Effect 3 w edycji legendarnej. No i jesteśmy na Normandii, gdzie sprawdzimy sobie, jak ona wygląda od środka. No i porozmawiamy ze wszystkimi, z którymi można porozmawiać. Czyli co to jest? Terminal wojenny, zasoby wojenne, zgromadzeni przez ciebie żołnierze, uzbrojenie, armię i floty to twoje zasoby wojenne. Ogólna gotowość galaktyki decyduje o tym, jak skutecznie zasoby te zostaną wykorzystane w ostatecznej batalii. Okej. Czyli przymierze, korpus inżynieryjny przymierza, drąży drogi przez góry i buduje bazy na asteroidach. Chociaż większość jego członków służy na froncie, najlepsi z nich pomagają w budowaniu znalezionego na Marsie urządzenia proteańskiego pochodzenia. Ponieważ przedsięwzięcie to wymaga przerażających ilości surowców, korpus otrzymał bezprecedensowy dostęp do wszelkich zasobów przymierza, pod warunkiem, że nie wpłynie to na działania wojska. Dobra, 103. Dywizja Piechoty Morskiej. Stare powiedzenie, że każdy marin to piechociarz, wciąż sprawdza się w przymierzu. No dobra, czyli tutaj na każdy temat możemy coś tam przeczytać. Dobra, czyli zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. 1. flota przymierza, 3. flota przymierza, 5. flota przymierza, Diana Allers, która dodaje nam 5 zasobów wojennych, fregata przymierza Normandia SR2, surowce mineralne, no i na razie tyle. Czyli mamy łączną siłę zbrojną 645. Mamy tutaj taki paseczek, nie? Gdzie jest minimum, czyli no, wydaje mi się, że musimy, no, najlepiej by było do samego końca, nie? Tą siłę zbrojną przymierza ogarnąć. Dobra, czyli terminal wojenny. Tutaj pewnie będziemy często wchodzili, żeby właśnie zobaczyć sobie, jak to wygląda. Co tutaj jeszcze możemy zrobić? Czyli to jest sala wojenna, pomieszczenie komunikacyjne tam, gdzie przed chwilką byliśmy. Teraz pójdziemy do mapy galaktyki, gdzie jest specjalistka Traynor. Z nią właśnie rozmawialiśmy niedawno, w sensie w poprzednim odcinku. No jak się możecie zorientować, ja te odcinki nagrywam jeden po drugim. A spójrzmy za okienko, bo tam właśnie zauważyłem, że coś chyba lata. Nie, myślałem, że to jakieś planety nam się tutaj pokazują, ale nie, nic na razie nie widzimy. Dobra, podejdźmy sobie tu. No dobra, to wygląda bardzo podobnie, nie? Jeśli nie tak samo. A okej, czyli mamy nowe zadanko, rozumiem. Commander, come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandie's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandie helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time-lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now.
A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us. Quite true, Commander. Carry on, Specialist. Dobrze. Czyli tak, jeszcze wszedłbym do dziennika. No i tak, mamy nowe zadanko Laboratorium Cerberusa. Przymierze odkryło na Sanctum nowe laboratorium. Zbadaj je i rozpraw się z potencjalnym zagrożeniem. Dobrze. Ok, czyli mamy tutaj też terminal osobisty, e-maile, zobaczmy. Ło kurde, dobra, nadawca Steven Hackett Shepard. Siły przymierza są zbyt rozproszone po całej galaktyce. Potrzebujemy Twoich umiejętności w serii operacji. Te misje pozwolą przymierzu dotrzeć w miejsca, w które nie możemy się dostać metodami konwencjonalnymi. Wyślemy agentów, którzy pozostaną na miejscu, kiedy Ty wypełnisz swoje cele. Najpierw udaj się do laboratorium Cerberusa na planecie Sanctum. Po drodze wszystko Ci wyjaśnię. Dobrze. Czyli tutaj nie usuwamy tych maili, widzę. Komandorze, znów od Hacketta. Ten list jest formalnym potwierdzeniem decyzji przywrócenia Cię do służby w Marynarce Przymierza, ogłoszonej wcześniej ustnie przez admirała Davida Andersona. Na mocy specjalnych uprawnień wojennych otrzymujesz niniejszym pozwolenie na objęcie dowodzenia na Normandii SR-2. Masz rozpocząć działania w celu wyeliminowania wszelkich wrogów stanowiących zagrożenie dla Ziemi, jej kolonii i sojuszników. Ponadto otrzymujesz uprawnienia dyplomatyczne zezwalające na zawieranie traktatów z rasami pozaludzkimi, jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia Twojej misji. Komunikat alarmowy. Dowództwo Floty Przymierza. Sygnał do wszystkich członków personelu wojskowego Przymierza. To jest alarm dla wszystkich terytoriów ludzi. Admirał floty Hackett ogłosił stopień zagrożenia Szabla 1. Potwierdzono obecność wrogów w Układzie Słonecznym. Ziemia jest zagrożona atakiem żniwiarzy. Cały personel wojskowy Przymierza zostaje skierowany do ewakuacji Układu Słonecznego, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Nie podejmować prób zbliżenia się do Ziemi. Potwierdzony silny opór ze strony wroga. Powtarzam, nie podejmować prób zbliżenia się do Ziemi. Dalsze instrukcje zostaną przekazane na zaszyfrowanym kanale Karmazynowa Cisza. Personel Przymierza na Ziemi, który nie może się ewakuować, zostaje skierowany do podjęcia wszelkich koniecznych środków zaradczych. Cały pozostały personel Przymierza spoza Układu Słonecznego zostaje skierowany do wyznaczonych wcześniej obszarów, w których przy pierwszej nadarzającej się okazji rozpocznie ofensywne działania bojowe. W razie braku dalszych rozkazów zezwala się na działania niezależne. Temat mój pies. Komandorze, byłam wykonawcą pracującym nad interfejsem dotykowym Normandii, kiedy stała w suchym doku. Twoja WI Eddie napisała do mnie maila z wiadomością, że zostawiłam na pokładzie mojego mech psa. Jestem teraz na Terranowie, a absolutnie bym nie chciała, żebyście zbaczali z trasy o miliony kilometrów, żeby podrzucić mi psa. Po prostu zajmij się nią, dobrze? Wabi się Sophie. Lubi badać nowe miejsca, tropy chemiczne i gniazdka 750V. Wielkie dzięki i przepraszam za kłopot. Obiecuję, że nie będzie sprawiała problemów. Partnerzy informacyjni sieci informacyjnej Przymierza. Ruxius Rilius, dziennikarz SIP, Cytadela. Gdzie jest flota Quarian? No dobra, co to jest w ogóle? A dawaj, czytamy, czemu nie? Czyli Cytadela, gdzie jest flota Quarian. Najnowsze doniesienia sugerują, że żniwiarze zajmują w szaleńczym tempie kolejne układy. Przedstawiciele wszystkich ras porzucają swoje stacje, kolonie, a w niektórych przypadkach nawet ojczyzny. Tego typu wymuszonym eksodus wydaje się szczególnie znajomy dla koczowniczych Quarian, którzy kilkaset lat temu zostali przegnani z ojczystej planety przez syntetyczne gety. Teraz jednak, kiedy cała galaktyka zmaga się ze żniwiarzami, brak Quarian jest aż nadto widoczny. Ani przedstawiciele Turian, ani Przymierza nie potrafią podać aktualnej lokalizacji quariańskiej floty. Twierdzą, że głowy zaprzątają im teraz inne kwestie. Cokolwiek planują Quarianie, robią to w tajemnicy przed Radą. Podczas uzupełniania paliwa na Ilium nie podali informacji o kolejnym celu swojego lotu. Rozesłali natomiast wszędzie wezwanie do młodych Quarian, żeby przerwali swoje pielgrzymki i dołączyli do floty. Chciwe i krótkowzroczne siły zawsze będą próbowały wykorzystać galaktyczne kryzysy. Możemy tylko liczyć, że plany Quarian, na czymkolwiek polegają, nie przeszkodzą w jedynej, naprawdę istotnej sprawie, powstrzymaniu żniwiarzy. Czytaj felietony Ruxiusa, pogląd na Imperium tylko w SIP. Prezent powitalny od Eddie. Podczas remontu w suchym doku Joker zasugerował, że warto mieć pod ręką drobny prezent powitalny na wypadek, gdyby przywrócono Cię na stanowisko dowódcze. Ponieważ na statku nie może przewozić sugerowanych przez niego tancerek, wybrałam coś z oficjalnego katalogu Przymierza Układów. Żołnierze posiadający od 5 lat oznaczenie N7 są uprawnieni do pamiątkowej kurtki z kapturem, którą mogą nosić poza służbą. Znajdziesz ją w swojej kabinie wśród innych podobnych strojów.
Nadawca Glyph Shepard. Część odnalezionych przez Ciebie danych pozwoliła mi opracować dla Ciebie ulepszenie. Skorzystaj z terminala w gabinecie dr Sony, żeby wybrać kiedy i jak pragniesz je wykorzystać. Dowództwo przymierza. Misja priorytetowa Eden Prime. Shepard. Cerberus zaatakował Eden Prime i okupuje właśnie kolonię. Siły przymierza są zbyt rozproszone, żeby ją ocalić, ale staramy się dyskretnie wspierać miejscowy ruch oporu. W toku tych działań ustaliliśmy, że Cerberus odkrył tu ważny proteański artefakt. Nie wiemy co to takiego, ale wszystko wskazuje, że to on był powodem ataku na kolonię. Musisz zinfiltrować Eden Prime i odzyskać artefakt. Dobra, czyli to wszystkie wiadomości. Nie da się ich usunąć, ale dobra, mamy je przeczytane. Właśnie, teraz chciałbym zobaczyć, jak wygląda mapa galaktyki. Podbite układy. Dzięki swemu cichemu napędowi i systemom maskowania Normandia może lecieć również do gromad już podbitych przez żniwiarzy i przeszukiwać je, często znajdując rozbitków, cenne materiały i wartościowe informacje wywiadowcze. Dobra, czyli to jest mgławica węża, cytadela, czyli obecnie tutaj jesteśmy. Dobra, ale ja nie chciałem lecieć. Aha, no dobra, czyli tutaj moglibyśmy wejść na orbitę cytadeli, czego nie robimy. Aha, czyli tutaj mamy zadanko, małpia grań, uratuj turiańskiego prymarchę, basen Annos, gromada Exodus, gniazdo myszołowa, Hades Gamma i coś tutaj jeszcze mamy, kołyska Sigurda, laboratorium Cerberusa. No dobra, czyli no, myślałem, że to troszeczkę inaczej będzie wyglądało, podobnie jak to było w dwójce, że mogliśmy wchodzić w te układy i tam widzieliśmy różne planety i tak dalej. Chociaż pewnie to też będzie coś w tym stylu, no ale myślałem, że będą inne też planety z naszego Układu Słonecznego. Tak więc tak do końca nie jest. No dobra, wyjdźmy na razie z tej mapki. I udajmy się dalej. Czyli co tutaj jeszcze możemy zrobić? Czyli rozumiem, że tutaj jest winda, tak jest. Z windy skorzystamy niedługo. I teraz chyba jedyną inną osobą, z którą możemy porozmawiać, będzie Joker. Tak, bo albo z Trainor, albo z Jokerem tutaj możemy porozmawiać. No to idziemy na mostek spotkać się z Jokerkiem. A gdzie on jest? A jest, dobra, siema stary. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Commander? Aha, to tyle z Jokerem. Myślałem, że tutaj będzie jakaś dłuższa rozmowa, nie? Z opcjami wyboru, dialogów i tak dalej. No nie ma tego. Tak więc sprawdźmy, co jeszcze dzieje się na statku. Kogo obecnie mamy i tak dalej. Dobra, czyli pójdźmy sobie do kajuty kapitańskiej i zobaczcie, jak bardzo szybko przechodzimy przez te loading screeny. Bardzo mi się to podoba. Dobra, co tutaj się dzieje? I zobaczcie, no okej, czyli to wszystko wygląda dokładnie tak samo. Pamiętacie rybki, które kurde zabiłem wszystkie, bo ich nie karmiłem? Dobra, jak na razie nie mamy żadnej, ale postaram się jednak dbać bardziej o te rybki teraz. Szafka na pancerze, zobaczmy. Zwyczajny strój. Aha, czyli też możemy sobie zmieniać tutaj stroje. W tym chodziliśmy chyba w dwójce pod koniec. Więc dobra, pochodźmy teraz w tym. Zestaw pancerza. Aha, czyli na razie tak. Aha, pancerz Ajax Cerberusa i tutaj mamy różne statystyki, czyli wzmocnienie tarcz. Aha, czyli tutaj widzimy, co daje nam założony teraz pancerz. No dobra, czyli to będzie to, brak hełmu. Aha, hełm nam doda jeszcze więcej zdrowia. No to dawaj, hełm tułów, ramiona, rękawice, nogi, różne materiały, wzór. O kurde, dobra, ten jest kozak. Kolor wzoru, możemy nawet kolory zmieniać. Dobra, ten czerwony wygląda kozacko, nie? Ten ciemny czerwony, odcień. Światła, ja pierdzielę, normalnie Simsy. Dobra, okej, to mi się podoba, niech to zostanie. Co tu jeszcze możemy zrobić?
budzik nastawić. System dźwiękowy. Aha, dobra, odpalamy muzyczkę. Możemy ją wyłączyć? Możemy, dobra. No i to tyle chyba w kajucie, co tu jeszcze jest. Terminal osobisty i tutaj też możemy maile i wybór drużyny. Mamy Liarę oraz Jamesa, na razie tylko. I e-maile, a tutaj nie ma nic nowego. Dobra, dobra, idziemy dalej. Czyli wracamy do windy. Czyli tutaj byliśmy, no to pokład załogi, kwatery załogi, mesa, pomieszczenie relaksacyjne, stacja medyczna, rdzenie SI, centrala artyleryjska, pokład obserwacyjny i stacja podtrzymywania życia. Dobra, sporo tutaj będzie chyba do roboty i do pogadania. Czyli tak, jedyneczka to jest kajuta Liary. No ale najpierw pójdźmy może do kwatery załogi, czyli chyba tutaj. No i tak, to też wygląda tak samo jak w dwójeczce. Czyli no, wydaje mi się, że cały statek wygląda tak samo po prostu, nie? Nic tutaj za bardzo się nie zmieniło, no ale ja rozumiem, jak coś nie jest zepsute, to po co naprawiać, nie? No i w każdym z tych pomieszczeń będą później nasi towarzysze. Co to jest? Model Destiny Ascension. Czyli model statku, tak? Ok, który pewnie znajdziemy w naszej kajucie. Dobra. Punkt obserwacyjny B. Tutaj też na razie nikogo nie ma. Męska toaleta, to samo. Dobra, nie będziemy nikogo podglądać. Ok, no to idziemy teraz do Liary. Ale może po drodze jeszcze tutaj z kimś można porozmawiać? Piątka Mesa. No chyba nie. Dobra, idziemy do Liary. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone, 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. A dziękuję bardzo. Dobra, zanim porozmawiamy z Liarą, użyjmy tego terminala. Czyli mamy zestaw do modyfikacji. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Becoming the big info brokers turned you into a real cynic, Liara. I like it. I'm flattered, I think. Dobra, skończyliście? Okej. Zestaw do modyfikacji pancerza. Feron przekonał swoich znajomych, żeby dostarczyli na Normandię zestaw do modyfikacji pancerza. Dzięki zawartemu w nim konwerterowi omniżelu i mini fabrykatorowi, technicznie nielegalnym w przestrzeni Cytadeli, Shepard może jednorazowo ulepszyć swój pancerz, podnosząc jego wytrzymałość lub zwiększając liczbę przenoszonych pochłaniaczy ciepła. Aha, i teraz musimy wybrać, czy to będzie premia do zapasu amunicji, czyli plus 5%, albo tarczę plus 5%, czyli albo zwiększamy tarczę, albo amunicję. Dobra, chyba weźmiemy... dobra, amunicja. I to wszystko. Aha, czyli wszystkie ulepszenia, które mamy, to na razie zapas amunicji plus 5%, ok. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us.
It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. This will be difficult even for us. If something happens on a mission, if either one of us are hurt. Shepard, there's something I need to ask before we go any further. It's been years since we were together. Are you still interested in us? I didn't forget you, Liara. I want to make us work. Good. I was getting worried. There were a lot of reasons I was happy to see you on Mars. I'd like that list, but later. There's so much left to do. I'm working with Edie. Hopefully we can discover what the Protheans left for us. But I'm looking forward to talking about something other than business. Maybe later? Dobra, ale czy możemy jeszcze porozmawiać? Kupiono przedmiot, premia do zapasu amunicji, dobrze. Hello again, Shepard. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough Data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. So is that drone your new secretary? Glyph is a VI shell that indexes my search functions on the data feeds. I couldn't work without it. Although I'm lucky Edie let Glyph on board after it tried to rewrite her scheduled tasks. I was merely attempting to standardize the ship's automated systems to our own, Dr. Tassoni. Yes, that's precisely why you're confined to the cabin. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship. Impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus's ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. We'll talk later, Liara. Of course. Dobra, rozmowa z Liarą zaliczona, terminal This handlarza. terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Aha, dobra, czyli okej. Wiadomość, agent Farron do handlarza. Okej. Czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Nie możemy. Please enjoy your day. Dobra, co tutaj jeszcze? Aha, czyli tutaj mamy to laboratorium, czyli dr Czakwas. Dalej na dwójce jest centrala artyleryjska. Czy tam możemy cokolwiek zrobić? Zobaczmy. Jest jakiś komputerek, ale nie. No nie, dobra, nic. I po drugiej stronie podejrzewam, że też tam nic nie ma do roboty, nie? Dobra, nie. Okej, tak więc wracamy. I co? No z dr Czakwas rozmawialiśmy dosyć niedawno, ale zobaczmy, czy ma coś jeszcze więcej do powiedzenia. Siemanko. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny.
Let's just make sure everything is okay. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It had better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Dobrze, z doktorką znów sobie porozmawialiśmy. Reputacja +2, ale właśnie, co nam daje ta reputacja? Aha, okej. Czyli ogólnie chyba więcej mamy tej dobrej reputacji, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Mapka, ok, to zaraz możemy tutaj jeszcze wejść do rdzenia. A właśnie, co się dzieje z Legionem? Dobra, nic tutaj nie możemy zrobić. Ok, wracamy do windy i ciśniemy dalej. Bo jeszcze kilka pięter mamy do zrobienia. Wszystko, całą Normandię obadamy sobie w tym odcinku. Tak, żeby wiecie, nie, to się nie przeciągało za długo. Teraz lecimy do maszynowni. Dobra, i na samym początku sprawdźmy sobie mapkę, czyli mamy inżyniera Adamsa oraz Dianę Allers. No to najpierw idziemy w prawo, tam do Diany. Tam za chwilkę. Sterburta, no i siemanko. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Commander? Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Dobra, czyli możemy ją wyrzucić ogólnie ze statku, jak nas zdenerwuje. Czy coś jeszcze w tym pomieszczeniu można? A nie, to jest taki jej pokoik tutaj, nie? Jej małe miejsce na naszym statku. Dobra, co tam po drugiej stronie się działo w czwóreczce? Backburtowa ładownia, ale tam widzę, że nikogo nie ma. No to teraz lecimy jeszcze do jedyneczki, do maszynowni, gdzie spotkamy się z inżynierem Adamsem. I to jest on, dobra. Commander, welcome back to the Normandie. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know?
Your alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means... We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Dobrze, czyli tutaj też wszystko już mamy załatwione, plus 2 reputacji. Ogólnie wybieram teraz, bo jak pamiętacie w dwójeczce wybrałem jednak drogę renegata, a tutaj jednak będziemy dobrym Shepardem, nie? Okej, jeszcze zejdziemy sobie na hangar promów, zbrojownia, ładownia prom. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Aha, tutaj zbyt wiele się nie dzieje, ale mamy Jamesa i porucznika Corteza. A i tego pieska, czy to jest ten pies? Sophie? Chyba nie, nie? A właśnie, gdzie jest ten pies? Jestem bardzo ciekaw. Szafka na pancerze, aha, czyli to jest to samo. A, tutaj pewnie też będą te szafki i tak dalej, nie? Dobra, pogadajmy sobie z porucznikiem Cortezem. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can't work to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. With my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. It practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them. Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. What happened to the M44 Hammerhead?
It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandie design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. It's got an up for quick drops. She flies like a brick. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Commander? Need anything? Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. First retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The Collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Carry on. Yes, Commander. A właśnie tak myślałem, że porucznik Cortez i James, że między nimi jest jakaś chemia. Ulepszenia broni. Możemy pokupować sobie ulepszone obrażenia od broni, zapas amunicji i udźwig. Oczywiście, że to kupujemy. Jeszcze więcej? Kurde. Dobra, ale myślę, że bardziej do mściciela, bo tej broni będę najbardziej używał. Co ty gadasz? Aż tak możemy to wzmocnić? No fajnie. Dobra, i na razie tyle. Pozostało mi tylko 10 000. Stacja modyfikacji broni, tak więc sobie teraz powkładajmy te wszystkie... Aha, dobra, czyli mamy tutaj po prostu mściciel 5, nie? Dobra, rozumiem. Okej. No dobra, czyli nic nowego w sumie tutaj nie jest. Aha, czyli waga, szybkość ładowania mocy minus 117. To jest to, o czym mówił Adi. Aha, czyli tyle broni nie potrzebujemy, rozumiem. Dobra. To tak, zrezygnujmy może ze strzelby. I teraz mamy szybkość ładowania mocy plus 33%. I to nam na razie powinno wystarczyć, nie? Dobra, niech tak zostanie. Pójdźmy porozmawiać jeszcze z Jamesem. Jeśli się da, da się. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? Just came down to talk. Great. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Co ty gadasz? Push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Oh yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack.
And the colony? It was either them or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? I do. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war! Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. Loco, huh? I can think of worse things to call you. Long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. No i to jest, kurde, spoczko Shepard teraz. Okej, mamy umocnienie jakieś. Okej, ulepszyliśmy sobie bronię. Dobra, czyli to już wszystko na Normandii. W takim razie najwyższy czas wziąć się za misję, czyli w następnym odcinku rozpoczynamy misję. Dostaliśmy też nową, priorytet 1 Prime. Cerberus odkrył na 1 Prime proteański artefakt. Wyląduj na planecie i odzyskaj go. Tak więc pierwszą misją, którą sobie wykonamy, ale w następnym odcinku będzie otchłań dzierżby, proteański obelisk. Tak więc to by było wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.